Wyczuwam, że tu będzie dużo emocji, że to będzie bardzo emocjonalna ballada. Aż chcę się zamknąć oczy i nie widzieć tego występu. Mam tutaj duże oczekiwania, jeśli chodzi właśnie o wokal. Także widzę tutaj dwa scenariusze. Trochę obawiam się, że pomysł na występ może być bardzo przypadkowy. Naprawdę magia, magia. Cześć wszystkim, tu Miechulec, witam Was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji 2026, a płynnym ruchem przechodzimy do piosenki z Czech, bo Czechy reprezentuje Daniel Žižka z piosenką Crossroads, która zrobiła niemałe zamieszanie, jeśli chodzi o środowisko fanów, bo bardzo szybko pojawiła się w notowaniach bookmacherów w czołowej dziesiątce. No więc zobaczmy, czy ta piosenka rzeczywiście jest tak mocna, żeby zająć miejsce w czołowej dziesiątce Eurowizji, czy to był tylko przypływ jakichś chwilowych emocji. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Ale zanim reakcje, standardowo przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, byś nie przegapił lub nie przegapiła żadnych nowych informacji, reakcji, newsów, wywiadów związanych z Eurowizją. Jeżeli spodobają Ci się te reakcje, to oczywiście łapka w górę, podbicie tego filmu. I co? Myślę, że nie ma co przedłużać. Startujemy. Daniel Žižka, Crossroads, Czechy. Wyczuwam, że tu będzie dużo emocji, że to będzie bardzo emocjonalna ballada. Może mi się podobać. Bardzo współczesny wokal, bardzo współczesny głos. Aż chcę się zamknąć oczy i nie oglądać tego teledysku, tylko słuchać właśnie tej muzyki, tego jak on śpiewa. Trochę mi się kojarzy z taką muzyką filmową. Wow. I te podbicie takie w tle. No na pewno ten refren wokalnie, jeżeli on to wykona tak na scenie Eurowizji, super. To może być naprawdę kandydat do wysokiego miejsca, na pewno w głosowaniu jury. Tu jest tyle emocji. Co prawda on to tak tutaj w teledysku wygląda, jakby to robił zupełnie bez jakiejkolwiek mocy, ale... Naprawdę magia, magia. Czy będzie taka moc? Okej, jest jakaś zmiana. Bo ten beat w tle, taki mocniejszy, szybszy, bardziej dynamiczny. Takie przełamanie do tej ballady. Wow. Wow, jeszcze wyżej. I urwanie, zostawienie nas z pewnego rodzaju pustką, z niedokończoną historią. Super. Tak, nie dziwię się, jeśli to będzie wysoko, ale jest jedno wielkie ale, no w zasadzie dwa. Z jednej strony ta ballada jest taka bardzo klasyczna, z drugiej strony ten jego wokal nadaje jej taki współczesny, bardziej oryginalny charakter. Naprawdę jest to wzruszające i tak jak powiedziałem w reakcji, aż chcę się zamknąć oczy i nie widzieć tego występu, ale
Ale, no właśnie, to jest jedno z tych ale. No jednak na Eurowizji, jak sama nazwa wskazuje, wizja jest bardzo istotna. A zatem pytanie, jaki będzie występ, bo pamiętamy zeszłoroczne Czechy, które też, jeśli chodzi o wersję studyjną, naprawdę podbijały wszystkie notowania, zestawienia fanów. Czechy były bardzo często w czołowej dziesiątce, natomiast to niestety bardzo szybko siadło w momencie, kiedy zobaczyliśmy występ, że no niestety tam nie było takiego wyraźnego pomysłu, który by się sprawdził. Była niby choreografia, no ale jakoś tak to wszystko było chaotyczne i nieciekawe. Pytanie, jak będzie tutaj? Jaki będzie pomysł na występ? Bo z jednej strony mam takie, że najprostszym pomysłem byłoby przeniesienie trochę tego teledysku i odwzorowanie pokoju na scenie. Trochę na zasadzie Armenia 2022, no ale wiadomo, że inaczej trzeba byłoby to zaprojektować, bardziej grać jakby światłem, cieniem, tajemnicą w tym wszystkim, ale właśnie zrobić jakąś taką makietę pokoju z tej sceny. Nie wiem, czy oni pójdą w to, bo jeżeli nie, to trochę to trochę obawiam się, że pomysł na występ może być bardzo przypadkowy, bardzo statyczny i bardzo nudny. Jeżeli to będzie nudne i to będzie nieciekawe, no to nie wiem, czy ten wokal się na tyle obroni, żeby to było aż tak mocno zapamiętane, bo mi ta piosenka się podoba, ale z drugiej strony aż tak mocno mi się nie podoba, żebym powiedział, że to jest moja ulubiona ballada i że to jest mój absolutnie numer jeden. Na pewno jest to współczesne, na pewno jest to coś, co będzie wysoko wśród tych młodszych widzów, młodszego pokolenia, ale ten występ będzie tutaj kluczowy i oczywiście wykonanie na żywo. Czy będzie w stanie wyciągnąć, czy będzie w stanie zaśpiewać tę piosenkę tak, jak słyszymy ją w wersji studyjnej, bo jeżeli nawet zrobi to na 80-90% tego, co słyszeliśmy, no to będzie zawód. Oczekujemy, że ten występ czy wykonanie na żywo będzie co najmniej takie jak ta wersja studyjna. Rzadko się zdarza, ale czasami zdarza się na Eurowizji tak, że jednak ten występ jest mocniejszy, silniejszy, że wykonanie na żywo jest ciekawsze, bo nie jest tak płaskie jak wersja studyjna. Jestem bardzo ciekawy, jak on to zaprezentuje. Mam tutaj duże oczekiwania, jeśli chodzi właśnie o wokal i nie mogę się doczekać. Naprawdę boję się, że jedyne, co może tutaj przeszkodzić Czechom, to właśnie jest ten występ. Myślę, że to jest totalnie piosenka pod jurorów, że tutaj w półfinale może być nawet i 100 punktów od jury. Pytanie, ile będzie od widzów, bo z tym Czechy, jak wiemy, miały problem i mają problem od wielu lat. Tak naprawdę tylko Mikolas Józef zdobył troszeczkę więcej tych punktów w televotingu, a tak to zwykle jest tak, że jury bardzo mocno daje Czechów do góry, no a widzowie jednak dają tych punktów mało, kilka, kilkanaście. Także widzę tutaj dwa scenariusze, albo to po prostu przepadnie w tle, albo jednak widzowie i jurorzy docenią głębię, docenią ten wokal i docenią po prostu tę emocjonalność. To jaka jest ta muzyka, co ona sobą wyraża. Tak czy inaczej, za nami reakcja na Czechy na Eurowizji 2026. Daj znać, jak Ci się podobają, czy ten utwór Twoim zdaniem będzie w finale Eurowizji, czy będzie wysoko w finale Eurowizji. Oceń utwór od 0 do 10 w komentarzach. Oczywiście, jeżeli spodobał Ci się ta reakcja, to zostaw łapkę w górę, podbicie tego filmu i subskrypcję kanału, o czym jak zwykle przypominam niezmiennie, bo zbliżamy się do 30 000 subskrypcji, tak więc mam nadzieję, że uda się to wbić jeszcze przed Eurowizją. A my widzimy się niebawem w kolejnych reakcjach, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!